zrobić. Prawie dostałam. Ale jaki długi ogon ma. Patrzcie, jak... Że padliśmy trochę ofiarą skamu niestety. Idziemy do... Myśmy to miejsce wybrali. Pewnie cena też będzie robiła wrażenie. Witajcie na kanale Podróże Karolci. Dzisiaj lecimy na safari. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj startujemy z serca starożytnej Sri Lanki, z miasta Sigiriya. Pierwszym przystankiem będzie Polonnaruwa, dawna stolica królestwa, a później pojedziemy na safari. Ale zanim zanurzymy się w świecie starożytnych ruin, to najpierw w filmie zabierzemy Was na safari, w którym królują słonie. Dzień dobry. Jest godzina 6 rano. Robi się jasno, więc fantastyczny widok za oknem pól ryżowych w The Lotus Villa. I powoli szykujemy się i zbieramy na dalsze zwiedzanie. Słuchajcie się w dźwięki tej przyrody. Jedziemy na safari. Tak, idziemy klipem. O takim jak obok. Tam ludzie pojechali. Tak. Zaraz wam wrócę i pokażę wam, jak to wygląda. Najważniejsze, że co pukać nie pada, to jest najważniejsze. Tak, tak. I zobaczymy, bo też to jest inne safari niż to, na którym mieliśmy być. Z tego względu, że tam to jest zalane wodą, ale sam jeep, powiem wam, że robi wrażenie, też jest duży komfort i duża prywatność, bo jesteście w tym jeepie sami. Więc to jest na pewno na duży plus. Tak, także zapraszamy i oczywiście zapraszamy też do oglądania. Elefant. Dobra, zobaczcie. Trafiliśmy na słonika. Jak sobie ciumka. Jedzonko. Mamy na tyle szczęścia, że nikt jeszcze tutaj nie podjechał, więc Tak, jesteśmy nikt nie sami. truje. I powiem wam, że wyjątkowo mamy dobrego kierowcę, bo zatrzymuje się, pokazuje nam wszystkie ptaki, wszystkie zwierzęta, które zaraz wyhaczy, to nam pokazuje, więc naprawdę super firma, którą dostaliśmy. Tak. I godna polecenia. Później wrzucę wam na dole, jak się nazywa. Lecimy dalej. Ale słonie mega. No, trzeba przyznać, że spotkanie ze słoniami to fantastyczne doświadczenie, bo tak jak mówił pan, jest 200 jeepów na safari dzisiaj, a my jesteśmy zupełnie sami, nikogo tutaj nie ma i no tuż obok, na wyciągnięcie ręki nas są, więc Wspaniale, zobaczymy co będzie dalej. tak. Zobaczcie, co tu jest. No wygląda wspaniale. Ale fajne ma takie kolce na górze w ogóle. A no właśnie. Ale jaki długi ogon ma stojący taki w ogóle. A nieźle wygląda, trzeba przyznać. Obserwuję. Droga nie jest łatwa, jak widzicie. Trochę rzuca, ale tu są jakieś ptaszki. Yeah, I see. No, nie jest łatwo, powiem wam. Naprawdę nie jest łatwo. Cały czas są duże dziury. Myślę, że zobaczymy, co będzie się da zobaczyć, ale myślę, że udało się tak zobaczyć dużo, bo mając jakby słonie na blisko siebie, to myślę, że to jest więcej niż oczekiwaliśmy. Także i o tej godzinie szczególnie, więc biorąc pod uwagę ilość osób, która jest teraz. Fajnie, tak jak ja sobie wziąłam, widzicie, mam telefon na smyczy i lepiej jak jedziecie i chcecie coś nagrywać, to uwierzcie mi, lepiej żebyście to mieli, bo
Tu raz, dwa, trzy, może mam telefon wylecieć. Trzeba mieć naprawdę dobrą koordynację ruchową, ale myślę, że i tak trochę żebra mi poobijało, więc mocno mało sympatyczna sprawa, ale ogólnie safari mocno sympatyczne. Ło. Ło. Jest. Nigdy w życiu nie widziałam z bliska. Słuchajcie. Mało sympatyczne ogólnie stworzenie jak dla mnie, ale fajnie zobaczyć taki ul z bliska, bo nigdy aż tak wielkiego to ja nie widziałam. Zobaczcie. Przejeżdżamy przez rzekę. Znowu trafiliśmy na słonie, no ale wiadomo, teraz widzicie ile jest tutaj Trochę większe jeepów. towarzystwo. Tak, więc tam Jeszcze. byliśmy sami, a tutaj trochę tego wszystkiego jest. Tutaj macie malutkiego słonika. Gdzie teraz ten mały przyszedł do tego dużego. I teraz są we dwoje. Ale nawet widać, ten mały ma kły. Takie widzicie z przodu. Białe. Zwróćcie uwagę, jak one zwinne ruchy tą trąbą. Jak sobie tą trawę zbierają. Patrzcie, jaka ilość ludzi się zrobiła wokół słoni. Totalne szaleństwo. Tak, szaleństwo nieziemskie. No spokojnie powyżej 20 jeepów jest tutaj. Chciałam wam pokazać, jaki gość ma drążek do zmiany biegu. Beka. O, powiem wam, że jest nieźle. To wcale nie jest tak prosto, moi drodzy, przez to przejechać. Ale jakoś idzie. No, jeszcze powiem wam, że teraz jedziemy z niezłą prędkością. Na sam koniec już nasz kierowca nieźle dowalił. Jest mocno sympatyczny wiatr w włosach. Trochę wymęczeni, ale teraz fantastycznie, ponieważ jedziemy na masaż. Więc po tym troszeczkę jak nas poobijało, myślę, że zdecydowanie to jest nam potrzebne. Tak, damy znać po. Damy znać po masażu. Tak, tak. I postaramy właśnie się. Prawie dostałam krzakiem i postaramy się zrobić jakieś podsumowanie tego wszystkiego. Na pewno warto przyjechać na to safari. Nam się bardzo podobało i też mieliśmy bardzo fajnego Tak, kierowcę. może nie byliśmy rano, więc... Tak, pomimo, że nie byliśmy rano, tylko byliśmy około godziny 14. Tak. Przyjechaliśmy na to safari, więc polecamy. A jeśli podobał wam się ten film, to dajcie łapę w górę, zostawcie suba, bardzo pomoże mi to rozwijać mój kanał. Przenieśmy się teraz do Polonnaruwa. Byliśmy w muzeum teraz, mamy też przewodnika i
z muzeum teraz przemieszczamy się oglądać starożytne miasto. Yeah, I can see. Tu jest budynek, który widzieliśmy w muzeum, tylko no, on został doszczętnie zniszczony, a tak to przypominał taki chińską budowlę. Tak. Więc z tego wszystkiego zostało tylko to. Toaleta tak wyglądała. Tu macie nawet narysowane stópki, żeby było wiadomo, gdzie je postawić. Zobaczcie tą małpę. Świetna jest. Ale też jak na małpę to jest mega ładna. Ma czarny pyszczek. I jest nawet sympatyczną małpą. Nie wygląda, jakby miała atakować ludzi. Dobra. Idziemy do kolejnej świątyni Buddy. To wygląda. Tutaj przynieśli dary dla Buddy prawdopodobnie. I będą kłaść mu. Gdzie wcześniej on był biały. Tak to wyglądało. O. The buildings are like too far. You don't go the same period, but now it's more or less the land is the influence of the Thai. Dobra, my idziemy się przejść, a nasz przewodnik został z naszymi butami, ponieważ małpy lubią zabierać buty. Ogólnie nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tyle miejsc, bo jest tak, że przyjeżdżacie do tego starożytnego miasta i jest kilka miejsc, po których nas zwożą. Nie jest tak, że to jest jedno miasto, po którym chodzimy dookoła. Tak, więc najpierw zaczynaliśmy od muzeum, potem po kolei. I one też są dosyć w sobie daleko od siebie rozmieszczone, więc wydaje mi się, że przejście po prostu na piechotę to raczej ciężki temat, więc my akurat jedziemy samochodem, tam niektórzy ludzie też rowerami jeżdżą, więc, Tak. Więc na pewno jest to dosyć większa wyprawa, powiedzmy, niż tylko pojechać w jedno miejsce, przejść się i wyjść, tylko raczej właśnie... Raczej musicie być świadomi tego, że trzeba tutaj poświęcić dużo więcej czasu. No i nam kazali nałożyć dress code taki, że mamy wszystko zasłonięte. Niektórzy ludzie się tutaj widzieliśmy, że nie dostosowali do tego. No tak, tylko wtedy nie mogli wejść tutaj do tych miejsc świątyń, niektórych, tak, gdzie trzeba też zdejmować buty, więc... No chyba, że za dodatkową oczywiście dopłatą, jak tutaj wszystko, spotkacie kogoś, kto będzie stał z takimi chustami czy narzutami, to wtedy zapłacicie i wtedy będziecie mogli. No ale po co jest, skoro można, wiecie. No my mamy co prawda lniane rzeczy, ale i tak jest gorąco. Uwierzcie mi, że ta temperatura tutaj, no jak się tak zwiedza, jest to dosyć odczuwalne. Jesteśmy cali mokrzy, więc musicie być na to przygotowani. Tak więc ogólnie, jak lubicie zwiedzać i chodzić, polecamy. Tak. Jak nie lubicie, niekoniecznie. My tak chcieliśmy trochę pół na pół i nie sądziliśmy po prostu, że to będzie aż tak długo tutaj chyba. Bo ogólnie mi się podoba tutaj miejsce, tylko wiecie, cały czas macie zdejmowanie, zakładanie butów. Jak teraz znowu idziemy na Busaka. Pytanie brzmi, czy jakbyśmy jeszcze raz mieli wybierać, czy byśmy to miejsce wybrali właśnie, żeby tutaj przyjechać, jak myślisz? No nie wiem, zobaczymy po całym tym, bo jeszcze to nie jest ostatni Przystanek. Tak. Więc jeszcze trochę nam zostało. Także... Wydaje mi się, że fajna, aczkolwiek tak jak mówię, że trochę to jest tak rozrzucone i dodatkowo duża część jest zniszczona tego wszystkiego, więc albo część jest odbudowana, albo po prostu są tylko jakieś tam ruiny tego wszystkiego. No, ale tak, to na pewno część historii, więc warto, jak się jest. Warto odwiedzić, kraj, poświęcić ten jeden dzień i Tak. przyjechać po prostu. Zniszczył to deszcz i teraz jest to odbudowywane i odmalowywane.
brick built Buddha statue. O, wow. Very impressive. Line Buddha is dead position. Aha. You know the difference with dead and sleeping? At the corner of the feet, the left foot and right foot slightly drawn back, little back. At the corner, can you see? Jest. Of the feet? Przenieśmy się teraz na sam początek naszej dzisiejszej wyprawy, czyli do miasteczka Sigiriya. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda podświetlona The Lotus Villa, bo jest naprawdę mocno sympatyczne. Jedyne, co jest minusem, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Kubą, to, że jest jeszcze tutaj ten remont, więc jak ten właściciel skończy tutaj remont, to no będzie tu bardzo przyjemnie. Naprawdę godne polecenia miejsce, bo i właściciel jest przesympatyczny i pomocny, i pokoje są ładne i nie ma tu naprawdę do czego się przyczepić, także polecamy. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda hotel. Sorry, na rozwalane trochę mamy, jesteśmy właśnie po śniadaniu i zaraz jedziemy dalej. A tak to wygląda, mamy akurat numer 6 pokoju. Macie telewizor, kilka kontaktów. Wejścia oczywiście nie są polskie. Tu macie widok z łóżka. Jest fajnie, możecie zaobserwować dużo zwierząt. Tak to wygląda. I czekajcie, zapalę światło. Tu macie łazienkę. Też jest mega duża łazienka. Ogólnie jakość wykonania wszystkiego jest bardzo wysoka, bo wszystko jest wykonane z drewna. Więc naprawdę super to wygląda. Polecam ten hotel i link wrzucę Wam w opisie filmu. Dzisiaj na śniadanko dostaliśmy jajeczka, takie curry, żeby sobie polać na ryżowy makaron może to jest. I do posypania na to wszystko tutaj dostaliśmy kokosa, jajeczko i taki na polskie to można powiedzieć, że nasz krokiet, ale dużo lepszy niż polski krokiet. O, patrzcie, jaki ptak. Jakie ptaki śmieszne. No, ciekawe można tu zaobserwować. Widzisz, kochanie? Tak. No dobra, to zróbmy sobie podsumowanie dzisiejszego dnia. Tak, byliśmy w sobie w dwóch miejscach tak naprawdę. Byliśmy w tym starożytnym mieście, Tak, odznaczonym przez UNESCO. tak. I później byliśmy na safari. Można powiedzieć niewielka ilość miejsc, ale dość intensywnie, w sumie dość długo, więc kwestia dojazdu, później, tak jak tam mówiliśmy Wam, przemieszczaliśmy się dość dużo i samo safari też było ponad 2 godziny, więc ogólnie Jesteśmy trochę zmęczeni, ale chcieliśmy zrobić właśnie to podsumowanie, zanim pójdziemy tak, na odpocząć. świeżo najlepiej tak naprawdę, więc Tak. Więc jeżeli chodzi o to starożytne miasto, to fajnie, bo trochę było cienia, trochę słońca i jak wyszło słońce, to faktycznie było trochę ciężko. I tak jak na nagraniu możecie zobaczyć, jest kilka miejsc, do których oni nas po prostu wozili. Trochę męczące, dla mnie trochę za bardzo. Wolałabym pojechać do jednego miejsca, zwiedzić i wsiąść i pojechać dalej. Takie Tak. są moje odczucia. A twoje? no, interesujące może tak, ale rzeczywiście też miałem chyba jakieś inne oczekiwania, więc tutaj warto wziąć to pod uwagę, że to jest raczej dosyć długa wyprawa. Z takich rzeczy, które były średnie, bo też mieliśmy tego przewodnika, który był dedykowany dla nas. Trzeba było na sam koniec oczywiście dać mu, Tak, później po prostu wymusił wręcz, żeby mu dać. coś mu dać, więc jakiegoś tipa po prostu. Tutaj absolutnie nie było żadnego tego patyczkowania się, tylko bezpośrednio pokazane, więc
Jest to na pewno trochę kiepskie w mojej opinii, szczególnie, że to zostało opłacone. Później było safari. Safari bardzo pozytywnie było ocenione. Bardzo pozytywnie, tak. No wiadomo, no to też trzeba sobie powiedzieć, bo zaraz pewnie ludzie mówili, bo to nie jest takie dobre jak w Afryce. No nie jest, więc jeżeli ktoś oczekuje, że to będzie coś lepszego niż w jakiejś na przykład Tanzanii czy Kenii, to absolutnie... Albo podobnego, Tak, no to to... w ogóle nie ma sensu w ogóle na to liczyć, bo się rozczarujecie. Tak jak widzieliście na filmie, było bardzo dużo ludzi, no a też jesteśmy w takim sezonie, że jest dużo ludzi. Tak jak się dowiedzieliśmy, 200 jeepów, więc... Tak, 200 jeepów było. Widzieliście w filmie, że były momenty, gdzie na przykład byliśmy w stanie, nasz kierowca pojechał, wyczaił słonie i byliśmy sobie sami z nimi. A były momenty, że był full ludzi tak, że po prostu... Ledwo było tam wjechać. Zrobił, Tak. Więc jak mamy ocenić safari bardzo pozytywnie, ale oczekiwania były relatywnie niskie, więc pewnie to też ma znaczenie. Tak. Ten kierowca był też spoko. No i kolejny minus właśnie był taki, że z dołu został wymuszony ten tip. I to wręcz przez naszego kierowcę z firmy. Tak, gdzie on w ogóle pokazał, ile mamy tipa zostawić, co jest, uważam, że totalnym absurdem. Takie mieszane odczucia w ogóle co do całej Sri Lanki na ten moment, bo z jednej strony są miejsca, gdzie jest fantastycznie i to na przykład tak jak jesteśmy w tych miejscach, gdzie się zatrzymujemy, to bardzo pozytywnie oceniam. Czyli na przykład to pierwsze miejsce, gdzie spaliśmy, wiadomo, nie było to jakieś super warunki, ale naprawdę super, właściciel, bardzo fajne podejście, bardzo taki przyjacielski, pomocny. Myślę, że mega na plus. Tak. Mega na plus. Też, że fajnie tutaj w ogóle to miejsce, gdzie teraz śpimy w Sigiriya, no to też zdecydowanie godne polecenia. Właściciel super. Lotus Villa, tak. Również super przyjacielski, pomocny. Ale z drugiej strony właśnie mamy kwestię tego kierowcy między innymi. No ja niestety jestem zdania, że padliśmy trochę ofiarą skamu niestety. To znaczy, że jest to człowiek, który próbuje z każdej sytuacji gdzieś tam wyciągnąć dla siebie pieniądze, więc zabiera nas miejsca w cudzysłowie swoich znajomych i pewnie ma z tego jakiś tam profit. Przynajmniej tak to. Zaczynając od podstaw, najpierw spytaliśmy się go, czy opłaca się wymienić pieniądze po prostu na lotnisku, czy lepiej to robić gdzieś indziej. I generalnie też rada dla Was, zdecydowanie warto wziąć ze sobą w ogóle pieniądze, które możecie wymienić, bo tu w wielu miejscach kartą nie zapłacicie, Tak. więc to jest dobra rada, no ale on powiedział, nie, na lotnisku się nie opłaca, tutaj w Negombo, czyli pod Colombo są najlepsze kursy. Więc okej, no dla mnie jest to logiczne generalnie, na lotnisku z reguły się nie opłaca, więc to nie jest nic zaskakującym, w związku z tym wymieniliśmy jakąś bardzo niewielką kwotę na lotnisku, żeby móc zapłacić po prostu za nasz pierwszy nocleg, no i później pojechaliśmy z tym naszym kierowcą do tego Negombo. No i to było dosyć dziwne doświadczenie, no bo on mówił, że jest taki fantastyczny kurs i tak dalej, gdzie na lotnisku za $1 otrzymujecie 306 rupii tutejszej waluty, a tam otrzymujecie 309, więc to kurs faktycznie gigantyczna różnica, można by powiedzieć. Raczej oczekiwałoby się, żeby ta różnica była zdecydowanie wyższa. On naciskał, że skoro jest tak super kurs, to warto jest wymienić więcej, no więc jakby wydaje mi się, że jestem wręcz przekonany, że miał z tego po prostu jakiś profit. Jest pierwszy skam, no ale oczywiście tutaj powiedzmy on był taki dosyć miękki, więc powiedzmy, że nie trzeba było na to jakoś tam mocno się denerwować, aczkolwiek niesmak pozostał. Później kwestia restauracji. Wczoraj przywiózł nas do całkiem fajnej restauracji, więc to nie mieliśmy akurat jakoś mocno powiedzmy zastrzeżeń. Gorzej było dzisiejszego dnia, no bo dzisiejszy dzień to było po prostu jedno wielkie pasmo skabów, odnosiłem wrażenie dosłownie. Tak. Dzisiaj była tragedia jakaś z tym kierowcą. Najpierw wczoraj zapytał nas, czy jesteśmy zainteresowani masażem. No i powiedzieliśmy, że jak najbardziej jesteśmy zainteresowani masażem, bardzo by nam się przydał. Ale zapytaliśmy, ile będzie kosztował, no bo to jest logiczne, że wypadałoby to podać. On powiedział, że nie, no to nie ma. To wszystko zależy od tego, jaki wybierzemy pakiet, więc wszystkiego się dowiemy na miejscu. Więc już tutaj zapaliła się żółta lampka, no bo dosyć dziwne, dlaczego nie jest w stanie podać przynajmniej przedziału cenowego. Zresztą powiedzieliśmy, że jesteśmy zainteresowani po prostu 60-minutowym masażem, więc to nie było też tak, że my nie wiemy, co chcemy. Nie, no raczej. Tylko wiemy. Tym bardziej, że wiecie, no ja jestem terapist masaż, więc jakby wiem, czego chcę i wiem, czego oczekuję. I
i konkretnie mu powiedzieliśmy, ale zbył nas po raz kolejny. Bukuje. No więc pojechaliśmy już, może idąc w takim razie od końca, pojechaliśmy w to miejsce. Miejsce po prostu zrobione. No możecie zobaczyć kawałek wejścia. Teraz Wam Tak, widzicie puścimy. jak to wyglądało. Idziemy na masaż. Zobaczymy, ale wejście robi wrażenie. Pytanie, jaka cena będzie, tak? Pewnie też. Pewnie cena też będzie robiła wrażenie. Jak wszędzie z naszym kierowcą. W zasadzie. No ale zobaczymy. Nigdzie nie było informacji, ile w ogóle ten masaż będzie kosztował. Dopiero on nas w ogóle umówił tam na godzinę 17, więc weszliśmy. Jakaś osoba nas przyjęła, jakaś kobieta. Która miała plakietkę doktor. No tak, to też trochę wygląda skamersko w mojej opinii. Tak. Dziwnie to Przedstawiła wyglądało. nam, jak ten masaż ma wyglądać. No i ten 60-minutowy masaż plus jakaś tam, nie wiem, odnowa w saunie. Miał nas kosztować tam $90 za 2 osoby? no to $45 za osobę, gdzie te ceny w spa tutaj no to są o połowę niższe. To po prostu cena uważam, że mocno z kosmosu. Jak na Sri Lankę, czyli kraj, gdzie generalnie wypadałoby, żeby było mocno tanio. Ja rozumiem, że to było fajne miejsce, ale z drugiej strony to wypadało powiedzieć jakaś cena, no bo po prostu powiedzieliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani tym i wyszliśmy. I tak się skończyło, ale generalnie wygląda to na takie miejsce mega skamerskie. Jak zresztą czytałem komentarze, to dużo osób właśnie tak miało, że przyprowadzi ich jacyś tam przewodnicy ich, czy tam kierowcy, tak jak w naszym przypadku i po prostu już oni nie chcieli głupio wypaść, mimo że byli niezadowoleni. Ale oczywiście niesmak duży pozostał. Później musicie jechać z tym kierowcą dalej w jednym samochodzie, więc no po prostu uważam, że nie jest to fajne i nie jest to fajne z jego strony robić coś takiego. Dzisiejszy dzień, no tak jak mówię, to było pasmo wręcz takich sytuacji. Tak, dokładnie. Chcieliśmy, żeby się zatrzymał na Kokosa, to zatrzymamy się dopiero na Kokosa w miejscu, Tam, gdzie był jego znajomy. z jakiegoś jego znajomego, gdzie ta cena była wyższa. No więc Tak. wiadomo, że te ceny są ultra niskie, więc to też nie chodzi o to teraz, że oj, tam i tak ta cena jest niska. No tak, ale to taki niesmak pozostaje. Tutaj ta wymiana, tutaj ten Kokos później nas zabrał na rzekomo do wspaniałej restauracji na bufet. Ten bufet w ogóle wyglądał, no miejsce wyglądało ultra lokalnie, no więc jakby będąc w takim miejscu, raczej wydawałoby się, że te ceny będzie będą tanio. też lokalne. Nasz kierowca przywiózł nas do takiego miejsca, gdzie jest bufet i macie wszystko tam do wyboru. Różne kary, mięsa i tak dalej. Pokażę warzywa. Pokażę Wam, co mam na talerzu, bo mam prawie wszystko stamtąd sobie nałożyłam. I macie tutaj kurczaka normalnego, macie kurczaka na ostro, warzywa i ryż i taki miks. Kuba już posmakował kurczaka na ostro i mówi, że ostrość jest konkretna. Więc ja też próbuję. Trzymajcie kciuki, żebym nie umarła. Ogólnie jedzenie było dobre, no ale jedzenie tutaj z reguły jest dobre. Jedliśmy tradycyjne ich jedzenie, no więc ono jest dobre, no a cena była wyższa niż w tym fancy lokalu wczoraj, no więc trochę taki niesmak w mojej opinii. Tak jak wczoraj byliśmy sobie tutaj wieczorem, sami poszliśmy do restauracji i macie normalnie menu, wiecie, macie No tak, w ile takich miejscach macie, tak, no ale w takich tego typu, ale że w był takich bufet, jak no to on absolutnie nas nie. zabrał, no to absolutnie nie było. Teraz jeszcze wracając do tematu, pomijając już samego tego kierowcę, to niestety ja nigdy w życiu nie byłem w miejscu takim, gdzie po prostu człowiek byłby narażony na taką ilość skamów i taką ilość po prostu osób, które wyłudzają i to wyłudzają w sposób bardzo natarczywy i bezczelny pieniądze. Też wczoraj byliśmy w tym sanktuarium, no i gość powiedział, a to ja Wam mogę nagrać słonia z bliska. No jakby też się spodziewaliśmy tego, że to będzie się wiązało z jakąś opłatą, po prostu jakby znalazł osoby, które potencjalnie mogą mieć pieniądze, no, na przykład w jego opinii. W jego opinii, tak. I problem był taki, że nie problemem było to, że mieliśmy mu zostawić jakiś napiwek, to było normalne, tylko problem był taki, że on po prostu zażądał od razu pieniędzy konkretnych. Czyli on mówi 4000 rupii, nie wiem, $13 powiedzmy, no więc i to są tego typu też kwoty, no to absurdalne. Tutaj średnie zarobki są $50, a gość za podejście do słonia, zrobienia kilku zdjęć, tego wideo, które zajęło mu 3 minuty, oczekuje, że zapłacicie mu $13 za to, no z całym szacunkiem, no to jest absurd.
Oczywiście ja dałem jakąś tam połowę tej kwoty, już mówię, gość był niezadowolony, mimo że dostał pieniądze, no. Więc uważam, że mega słabe i to na wszystkim, jak mówię, ja się jeszcze z tym Nie spotkaliśmy się nie z tym. spotkałem na taką skalę, To prawda. więc jest to dosyć trudne. Myślę, że warto po prostu też może przylecieć z takim nastawieniem i być na to gdzieś tam gotowym. Że będziecie traktowani jako I być, bankomat. tak, i warto pewnie być twardym i czasem umieć powiedzieć. Czasami odmówić, tak. I tym akcentem żegnamy się z Wami. I do zobaczenia Tak, w kolejnym do- odcinku ze Sri Lanki. Cześć! Hej!